Słuchajcie, w tym odcinku mam dla Was naprawdę ciekawy temat. Zamontujemy takiego oto LED-bara. Ja już widzę pewne potencjalne problemy. Śruba się obemkła. Naprawdę to się skończy tym, że ja to po prostu przykręcę na blachu wkręty. A to jest czyjś dom, dobra. To chciałem sobie wjechać na tą górkę, ale zobaczyłem, że tam na szczycie chata jest, więc trochę nie bardzo. Ostatnio stałem się szczęśliwym, mam nadzieję, że szczęśliwym posiadaczem quada. W tym przypadku jest to CF Moto 520L, a w tym odcinku zajmiemy się jakimś tematem bardziej elektrycznym, czyli zamontujemy takiego oto LED-bara. Zaraz Wam pokażę co, gdzie i jak. Ja też się dopiero uczę. No, w sumie podłączyć żarówkę do akumulatora to potrafię, tutaj mamy LEDy, więc tym bardziej powinienem potrafić, ale nie robiłem nic przy, że tak powiem, przykładzie, chociaż trochę pogmerałem, ale to później. Ten LED-bar ma tutaj znaczniki takie homologacyjne, no i o tych znacznikach to Was bym odesłał do jakiegoś takiego filmu, w opisie na pewno coś zostawię. On podobno ma te wszystkie homologacje, ma homologację drogową, więc mogę używać tego jako światło do świateł drogowych, czyli tych potocznie mówiąc długich. Zaraz Wam pokażę, co sobie przygotowałem, żeby móc zamontować to światło, także chodźcie ze mną. No dobra, w zestawie z tym oto LED-barem Osrama przychodzą jeszcze takie różne złączki. Te, jak widać, można montować w jakiś sposób do tej krawędzi. Jeszcze nie rozkminiłem, jak to się robi, ale na pewno wykorzystamy tą możliwość. Mam nadzieję, że to będzie jedna z lepszych opcji montażu, bo zaraz pokażę Wam, gdzie go chcę zamontować. Są jeszcze takie kątowniki, które można po prostu zamontować i wtedy ta lampa może w tą stronę albo w tą stronę, ale wiecie, to trzeba byłoby do czegoś przykręcić, a nie chciałbym dziurawić nic w tym kładzie, więc z pomocą przyjdą nam oto takie złączki. I zobaczcie na to. Dobra, plan jest taki, aby zamontować to światło po prostu jakoś tutaj. No tylko, że ja już widzę pewne potencjalne problemy. Mam nadzieję, że Wy też widzicie, a jeżeli nie, no to już Wam tłumaczę, o co chodzi. No tutaj ten prześwit jest dosyć mały. Musi jeszcze dojść grubość samego uchwytu. No i to, że z tą klapką potem będzie problem, a tutaj jest złącze OBD, te wszystkie bezpieczniki, dojście do chłodnicy. W sumie to otworzyć. O, jest. Jeszcze się nie połamało, wiem, że ludziom się to podobno łamie. No więc to jest taki dosyć newralgiczny punkt. Więc właśnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A żeby zamontować to na tej rurce, to kupiłem też gdzieś w jakimś sklepie z różnymi pierdołami do właśnie takich celów. Takie oto mocowania. Generalnie są to takie po prostu obejmy, takie sprytne. Gdybym je zamontował w ten sposób, teoretycznie, no tutaj wiadomo, jakoś to cisnął, dobrał też rozmiar tych gum, to powinno się to jakoś trzymać. I zaraz zobaczymy, czy będziemy używać tych bocznych uchwytów, czy nie. To jest taka zagadka do rozwiązania, bo jak mówiłem, nie chcę za bardzo tutaj tego rozwiercać. No jeżeli będzie taka konieczność, to zrobimy tutaj po prostu dwie dziury i tyle, ale najpierw spróbuję to poskręcać tak grzecznie. A dobra, wziąłem nie tą połówkę, ale no to ewidentnie jest zbyt luźno, więc raczej pewnie najrozsądniej byłoby wybrać jedną taką, drugą taką. To kręcimy. Jak nie, zamontuję go po prostu tutaj na górze też na te obejmy. No też jest to jak najbardziej możliwe. Skoro jedną teoretycznie mamy i to jeszcze nie w tą stronę, to zobaczmy, jak ta krawędź, to jest dół tej lampy, to jest dół tutaj. Czyli najpierw po tej stronie musimy przyczepić. Całkiem sprytne mocowanie, bo pozwala nam na dosyć dużą dowolność, jeżeli chodzi o umiejscowienie tych elementów. O, jak miło, że akurat taki sam ampul. No dobra, czyli tu sobie nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Skręcę to na razie na luźno. No i zobaczcie, ile to nam miejsca zażera. Przecież to jeszcze na to. Kurka wodna. Chyba że bardziej z przodu go zamontujemy. No, widzicie, ja myślałem, że to jednak będzie tak, że on tam nam się schowa, ale to jednak nieprawda. No niestety nie jest to takie, jakbym sobie to wyobrażał, że po prostu przykręcę i już jest gotowe. Dobra, zamieniam to na tą gumę, jednak tą bardziej zbitą, licząc na to, że to teraz jak się przykręci, to po prostu się będzie trzymać. Naprawdę to się skończy tym, że ja to po prostu przykręcę na blachu wkręty do tych blach tutaj.
No, widzicie, teraz to tak już sprężynuje fest. No i dupa. No powiem wam szczerze, jestem zniesmaczony tym, że to się tak nie daje zamontować. No i dobra, jak widzicie, plan się tutaj komplikuje z zamontowaniem tego światła. A to tu, o Boże święty, ale też ktoś to rozkminił, zobaczcie. To ja bym chciał sobie je dokręcić i sobie poruszać tym mocowaniem. To okazuje się, że jak tutaj to przykręcę, no to okej, niby mam taką rewizję, co nie? Ale jeszcze to trzeba wysadzić tutaj, więc nici z tej rewizji. Czyli musimy przyjąć po prostu mniej więcej między tymi uchwytami, czyli pewnie tutaj jakoś tak i z tej strony jakoś tak. Po to mamy oczy, żeby robić na oko. No okej, teraz jakoś to się trzyma. Tak jakby miało chęć. Oho. Nie wiem, czy to końcówka się zepsuła? Nie, śruba się obemkła. Dobra. No okej, no nie wygląda to źle. Wiecie co, nie patrzę w instrukcję, wiem, że może i powinienem. Oj, bo jak teraz to przyczepię, to wtedy tego... A nie, może i nawet to skręcę. Mam nadzieję, że się będzie trzymać. Chociaż tak, że mógł się przejechać wieczorem. Powiem wam szczerze, no tak na początku mówię, o w sumie fajna lampa. Ale to może kwestie montażowe są jakieś takie tutaj. Trochę nie tak jest, albo ja nie ogarniam. Nie no dobra, niby się wkręca. No to tak nie może być. No to jestem zniesmaczony, bo zobaczcie na to, że to mocowanie tutaj w tym miejscu po prostu ma luz. No i przez to cała ta lampa będzie się tak telepać. Że tak to ujmę bardzo chujowo. Bo jest chyba też taka godzina, gdzie już jest zamknięty sklep budowlany, będzie dopiero otwarty w poniedziałek. Dobra, jestem z powrotem. Finalnie pojechałem do tego marketu budowlanego, więc trochę czasu mi to zajęło. Też jeszcze obiadek i takie tam inne sprawy. I pokażę wam coś. Także jak pewnie już wcześniej zauważyliście, z tymi mocowaniami oryginalnymi, no jest tu zdecydowanie coś nie tak. Bo zobaczcie, że ta śruba tutaj, jak nawet mocno ją dokręcimy, to i tak cały czas będzie łapać luzy, no bo po prostu ten otwór jest większy, tutaj to jest mniejsze i tak dalej. Więc wpadłem na inny pomysł, aby tą lampę zamontować. Zobaczcie, to całkiem nieźle tutaj pasuje. No pomijam fakt, że nie będzie można jej jakby przechylać, no ale w końcu na rurce można to ustawić tak, żeby ona świeciła tam, gdzie trzeba. No i finalnie po tych wszystkich tutaj próbach, które nie wiem, czy będę wam pokazywać, bo mnie trochę to zirytowało, no to użyłem tej nakrętki tutaj z zestawu, umieściłem ją tutaj w środku, no i w ten sposób zrobiło się takie oto proste mocowanie, no ale jako, że te śruby no, mają ten łeb taki no, zaokrąglony, no to po prostu dokupiłem inne i teraz spróbuję to poskładać. No dobra, trochę na kolanach, ale myślę, że będzie coś tam więcej widać niż w tej poprzedniej konfiguracji. Może to i dobrze, sobie zrobiłem przerwę z tym. W razie co wziąłem jeszcze opakowanie blachowkrętów. Więc jak to nie pyknie, to rozwiercimy tego dziada po prostu. I się skończy tutaj to kombinowanie. Chyba, że to tak. To też jest za luźne wtedy ta rurka. Och. No, spróbuję jakoś to jeszcze w tej mieszanej wersji skręcić. Jedna taka, druga taka. No i dobra. Niby to teraz się dzieje trochę mocniej, ale dalej bez rewelacji. Wydaje mi się, że w idealnej wersji to trzeba by to po prostu gdzieś tutaj, tam gdzieś nawiercić i po prostu, żeby tam się wbił kawałek tego wkręta i wtedy by to nie wypadało.
Na razie zostawię to w tej wersji, bo po prostu chcę zobaczyć jak ten LED bar się sprawuje, bo wcześniej go przyczepiłem na opaski na potrzeby testu i się zastanawiałem, czy go zwracać, czy nie zwracać. Wyszło, że całkiem nieźle świecił, chociaż spodziewałem się, że będzie jaśniejszy, więc teraz spróbuję to jakoś tutaj zamontować, bo podłączanie to jest proste, podłączę po prostu pod światła drogowe. Tutaj mam wydrukowane te wszystkie schematy, no ale skoro ten kabelek nie jest jakiś taki mega długi, ale też nie jest za krótki, to idealnie akurat starczy, aby dopiąć się do tych świateł drogowych. Więc biorę drugą część i mocuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No może i coś z tego będzie. Tak się nawkurzałem na to mocowanie, tylko przydałaby mi się taka sama nakrętka, jak była z zestawu. No chyba, że te, które kupiłem, są tej samej wysokości. A nie, no nawet są tej samej wysokości, więc już wolałem sprawdzić, bo wiem, że z tymi takimi rzeczami to często bywa różnie. Czyli mogłem wziąć krótsze. No już jest zamknięte, więc tak musi zostać. Ja na pewno sobie to poprawię, bo widzicie, co tutaj się zadziało. No teraz nie można wkręcić tych śrub, ponieważ te jak się dokręciły, to po prostu wypychają to mocowanie w górę. No plus jest taki, że to się wcale tak nie buje, jak się myślałem, więc no jest chociaż taka zaleta, że to mocowanie aż tak źle się nie prezentuje. Drugi plusik, jaki widzę tutaj, to że jest tutaj akurat otwór, przez który podejrzewam, że będę mógł się dostać do lampy, ale to za chwilę zrobimy, muszę to jakoś rozebrać. Mniej więcej widać to, co chciałem, czyli chodzi o to, żeby pościągać po prostu te tutaj zaczepy, nie pamiętam jak to się nazywało, ale wszyscy wiecie, o co chodzi. To są takie po prostu klipsy. Powiem szczerze, zapomniałem, jak one się obecnie nazywają. No ale no wiecie, to w samochodzie często trzymają jakieś elementy. Tutaj też dużo elementów jest na to przyczepionych. Tu jest tak naprawdę jedna śruba, a reszta to są te klipsiki, których trzeba nie pogubić. Trzeba też ich nie połamać, co właśnie próbuję zrobić. Jeden się udał, jeszcze kolejne tutaj dwa czekają. Może więcej ich będzie, no ale mamy prawie całe zdjęte. Jeszcze tylko tu musimy odkręcić. Oczywiście tu jest jeszcze jedna taka złączka gdzieś w tym miejscu, więc trzeba to... Jest, udało się. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy kosteczkę i mamy tą lampę. Fajnie jakby mieć taką kostkę i po prostu sobie to rozbudować. Spróbuję się jakoś do tego podłączyć. Tu widzę, że też jest jeszcze jedna kostka. Ciekawe do czego. Może właśnie do jakiegoś akcesoryjnego oświetlenia. Na pewno mam taki plan, aby na te kabelki po prostu dolutować taką wtyczkę, żeby móc to normalnie rozłączać, a tamtą po prostu przerobić. Dobra, generalnie tak, zerknąłem sobie na schemat, też bardziej odsunąłem tą izolację z tej wiązki. No i tutaj mamy kolorowe kabelki, zielono-czarny, brązowy, podobno jasny zielony, ale wygląda jak błękitny, no i biały i niebieski. Mam też schemat wydrukowany, oczywiście wrzucę Wam tutaj też zrzut ekranu. No i na tym schemacie czytam, że masa to jest właśnie ten zielono-czarny, czyli ten kabelek. Oczywiście zaraz to sprawdzę, ale jako pierwsze je po prostu odizoluję. Chociaż mógłbym się spróbować tą wtyczką tutaj jakoś wpiąć sondą odbiernika, ale myślę, że schemat się zgadza, ponieważ już przy magistrali Kanek grzebałem, to się zgadzało, więc podejrzewam, że w tym przypadku też zgadza się. No oczywiście nie mogłem się powstrzymać przed grzebaniem w tym kładzie, jeżeli chodzi o taką elektronikę i inne te rzeczy. No dobra, pozostaje jeszcze nam sygnał tutaj od świateł długich i to będzie L, a L w legendzie to niebieski. Jak blue, więc bo B jest zajęte dla czarnego, więc niebieski, więc tak na dobrą sprawę niebieski i ten powinien być od świateł długich i sobie to spróbuję teraz sprawdzić, może faktycznie nie będę ciął, zaraz wyjdzie, że odizolowałem te, których nie potrzebuję.
więc ustawiamy sobie na volty. Tutaj nie ma za bardzo gdzie go zaczepić. Może tu się zaczepi? Nie wiem, ile się utrzyma. Ale dobra. Tu łapię sobie minus w to miejsce i teraz biały jest gdzieś z tej strony. O, dobra, jest 2 na... O, było przez chwilę, dobra, było. No musicie mi uwierzyć, no pokazuje się, że to są mijania i teraz... No i teraz nic nie powinno nam wykryć. No to jest to w takim razie, no schemat się zgadza, więc wydaje mi się, że można przejść do po prostu odizolowania tych przewodów, albo no podpiąć się teraz tutaj taką fajną wtyczką. A w ogóle kupiłem takie wtyczki, tylko że oho, za bardzo wpychałem i zostało. To może i nawet lepiej. Mógłbym w sumie wyciągnąć te 2 piny i się do nich dolutować. Może wcale źle nie wyszło, że ten plastik się wyjął. Wcześniej się zastanawiałem, jak to złączkę rozebrać. Okazuje się, że po prostu na hama trzeba to wyciągnąć. No to udało mi się wyjąć jeden z pinów w tej wtyczce, akurat w tym przypadku ten minus. Do tego po prostu użyłem śrubokręcika i tutaj na górze jest jedna taka zapadka, którą po prostu trzeba odchylić do góry, ale też trzeba pamiętać niestety, że tam niżej jest po prostu druga, no i trzeba jakoś tą metalową część po prostu podnieść całą, jakoś tą pomiąchać tym śrubokrętem i da się to wyjść, żeby nie połamać. No i po prostu tutaj jest uszczeleczka. No ja spróbuję przełożyć taką wtyczkę, którą kupiłem, bo kupiłem po prostu takie wtyczki, miałem je wcześniej Wam pokazać, ale no jakoś nie pokazałem. No i po prostu tą część, gdzie są tutaj dziureczki, użyję jako tą zasilającą, a tą z bolcami jako tą do lampy. Jest po prostu wyprowadzony tutaj czarny i czerwony i plan zakłada, aby jakoś tutaj jeszcze dorzucić w tą uszczeleczkę drugi przewód i po prostu przylutować się w to miejsce i wtedy przynajmniej to połączenie powinno nadal zostać takie w miarę przyzwoite. Mam nadzieję, że to wszystko będzie tutaj działać. I teraz biorę się za lutowanie i wracam do Was. Jak już to zlotuję, nie będę już tutaj każdej czynności pokazywać, bo w ten sposób ten film będzie nie wiadomo ile trwał, a z kolei pelerynka, który dla Was to prawdopodobnie będzie montował, będzie klnął, że narzekam, że jęczę i tak dalej, więc no myślę, że takie po prostu urywki lepiej będzie się po prostu oglądać, a nie będę się z czymś szarpał przez godzinę. Dobra, lecimy. Jakoś udało mi się włożyć ten czarny kabelek, lekko rozginając po prostu ten element w tej złączce, która po prostu trzyma ten przewód. Więc teraz pozostaje to tylko zalutować. Mam nadzieję, że to wszystko nam się tutaj ładnie... No tak, myślałem, że lutownica się nagrzała już, ale oczywiście tego nie zrobiła. Teraz jest gotowa i... No dobra. Jest przylutowane, niech sobie to przestygnie, a ja przez ten czas mogę tutaj pocynować te fragmenty. Oho, zaraz wszystko pospada. Wygląda na to, że się udało. To normalnie wskoczyło, jeszcze wepchnę tylko tą uszczelkę tam do środka. Mam nadzieję, że ona wejdzie, no bo jednak może być ciężko, żeby 2 przewody tutaj weszły, więc trochę lipa. No ja generalnie nie zamierzam topić tego kłada, więc wydaje mi się, że aż tak źle tutaj nie będzie. Może ewentualnie jakby jakiegoś smaru tam włożyć, to wtedy by to było szczelniejsze. I chyba tak się skończy. Mam gdzieś taki smar techniczny, taki właśnie do tych też styków i innych tam rzeczy. I chyba tego po prostu tutaj użyję, ale no to już poza kamerą. Mam go po prostu w domu. Nie chcę się teraz szukać. No i tutaj tak na szybko Wam pokażę, już typowo z bliska. Plus do naszego LED bara wychodzi z przewodu niebieskiego w tej wtyczce od świateł, a minus to jest tam, gdzie jest ten zielono z czarnym paskiem, zielono-czarny. I tak naprawdę tyle w temacie. Ta wtyczunia, myślę, że tutaj będzie naprawdę spoko rozwiązanie, bo zawsze będzie można tego LED bara łatwiej wymienić bez tutaj cięcia kabli i tak dalej. Więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym sposobie i jak Wy w swoich tam quadach, crossach, innych enduro i tak dalej modyfikowaliście światła i jak rozwiązywaliście ten problem. No i dobra, tak to wygląda. Już polutowałem te kabelki, założyłem termokurcze, nawet w kolorze udało się znaleźć i tutaj trzecią na koniec, żeby całą tą wiązkę spiąć i teraz przełożę to koło tego wlewu do
płynu chłodniczego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak ten kabel tam jakoś po prostu powpycham. Że mam długie ręce, to przynajmniej to się uda tutaj przełożyć. Spróbuję to przełożyć wyżej, bo to dobra i wtedy tutaj nawet nie wygląda to źle. I chwila prawdy. No dobra, zatem chwila prawdy. Włączamy zasilanie. Powinny się świecić światła mijania. Teraz powinny być wyłączone. Są te pozycyjne. Zobaczmy, czy wszystko działa tak jak należy po naszych przeróbkach. O, już przez chwilę wydawało mi się, że się świeci źle. Teraz nie powinno być nic. Teraz światła mijania, jedno i drugie działa i długie. No i pięknie. I LED bar działa. Teraz pozostaje poskręcać to wszystko. No i wybrać się na wieczorną podróż, którą widzieliście na początku tego odcinka, bo już wiem, że wstęp będzie inny. Także dajcie mi to poskręcać i widzimy się w terenie. No dobra, w takim razie jestem gotowy do jazdy. Kład już jest przede mną i właśnie oświetla mnie. Także chodźmy, zobaczymy, jak to świeci w terenie i jak to się nagra na Osmo Action 4. Ogólnie to są moje pierwsze tego typu nagrania, więc wybaczcie dźwięk, że może być momentami przesterowany. Walczę dopiero z ustawieniami, więc lecimy na kłada i do zobaczenia w lesie. Jeżeli Was by zastanawiało, dlaczego w rogu ekranu mam HUD, no to jest temat na zupełnie inny odcinek, bo jako ciekawostka powiem, na moich live'ach, no, które są bardzo rzadko, mogliście widzieć tą minimapę w rogu ekranu. Teraz poszedłem o krok dalej i do tego systemu dodałem jeszcze możliwość wyświetlania danych z kłada. Jeszcze nie wszystkich, pracuję nad tym. Na ten moment, jak sobie wbiję tutaj na luz, widzicie, są obroty, nawet mogę je w sumie tutaj manualnie też wyświetlić. O, 1500, zwiększamy i Wy też powinniście widzieć tylko taką dokładniejszą wartość. Przechwytuję prędkość, stan paliwa, temperaturę. No i na ten moment tyle. Reszta wartości takich jak, no dobra, hamulec gdzieś tam przechwytuję, ale nie wyświetlam go nigdzie. Reszta wartości takich jak aktualny bieg, wybrany napęd, niestety są wartościami analogowymi, tak samo jak wszelkie światła, więc na to przyjdzie pora i na pewno się tym z Wami podzielę. Ja po prostu się podpiąłem na ten moment pod magistralę CAN. Wiem, że to tak nawiasem mówiąc, możecie sobie po prostu popatrzeć, jak te światła działają, ale no to myślę, że wiecie, jak działają, że po prostu w końcu coś tam widać. Przygasimy światła, żeby nie świecić ludziom po oczach, czyli po oknach. Och, no to było zdradliwe. Chciałem trochę bardziej to objechać, ale kład jest węższy niż... Cóż to jest w ogóle za górka? A to jest czyjś dom, dobra. To chciałem sobie wjechać na tą górkę, ale zobaczyłem, że tam na szczycie chata jest, więc trochę nie bardzo. To chyba nie był ten wjazd. Chociaż nie, czy to był ten. Tutaj ostatnio miałem taką właśnie sytuację, że pojechałem trochę nie w tę mańkę
I komuś pod dom znowu podjechałem. Przypadkiem. Kolejne zwierzątka. Tym razem mały jelonek sobie hasa. Dobra, widzicie? Te światła tutaj całkiem nieźle oświetlają. Jeszcze tutaj daleko za mną jest widać co jest, więc powiem wam szczerze, zdecydowanie pewniej się jeździ niż wcześniej. Te oryginalne długie są dosyć krótkie, bo one świecą jakby kawałek do przodu, jakieś 10 metrów przed kładem, a na tym odcinku kład 10 metrów, nie widać praktycznie nic. Także dodanie tego LED bara Osrama bardzo pomogło. I powiem szczerze, dajcie znać co o tym sądzicie, dajcie znać co poprawić w tym filmie, bo wiem, że on był dosyć średnio nagrany. Druga sprawa, zabrałem sobie mikroporty, ale nie przemyślałem jak podłączyć ten mikroport do kasku. Jeszcze się przejadę i pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bądź już ją widzieliście. A jeżeli to jest koniec tego odcinka, ja wam bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, te wszystkie różne lajki i tak dalej. Podbijcie ten film i do zobaczenia w następnym odcinku.